Witamy w pierwszej części naszej wyprawy po zamkach Warmii i Mazur. Dziś odwiedzimy 5 krzyżackich twierdz, które skrywają niezwykłe historie i tajemnice. Poszukamy śladów Świętego Grala i opowiemy, jak mógł trafić na Warmię. Sprawdzimy, ile prawdy kryje się w powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza i czy warto szukać śladów Juranda w Spychowie. Opowiemy także o roli prokuratora w zakonie krzyżackim i zajrzymy do jego komnat. Zapraszamy do odkrywania tajemnic z przeszłości. Od ponad 10 lat podróżujemy po Polsce i szukamy niesamowitych i wartych odwiedzenia miejsc. Tworzymy nasze odcinki tak, by były dla Was inspiracją podczas wypraw i wojaży. Dziś zabieramy Was na pierwszą część podróży po zamkach krzyżackich Warmii i Mazur. Naszą wyprawę po zamkach Warmii i Mazur zaczniemy od położonego w krainie Wielkich Jezior Mazurskich zamku prokuratora krzyżackiego w Giżycku. Zakon pierwszą drewnianą warownię w głębi puszczy nad brzegiem jeziora Niegocin wzniósł w początkach XIV wieku. Po jej zniszczeniu przez księcia Kiejstuta krzyżacy wybudowali tu prawdziwy zamek z kamienia i cegły. Po sekularyzacji państwa zakonnego przebudowano go na styl renesansowy i wprowadził się tu urząd starostów. Pozostałością po tej modernizacji są zachowane do dziś późnorenesansowe szczyty. W XVII wieku zamek przebudowano ponownie i zamieniono na rezydencję myśliwską książąt elektorów. W późniejszym okresie dobudowano 2 niewielkie barokowe skrzydła, które niestety spłonęły w 1749 roku. W połowie XIX wieku zamek przejęło wojsko i wykorzystywało na mieszkania dla komendantów pobliskiej twierdzy Bojen. Po II wojnie światowej zamek niszczał aż do lat 60. i wtedy to przebudowano go na motel. Zawalenie się jednej ze ścian w 2007 roku okazało się zbawienne dla zamku. Po przeprowadzeniu prac archeologicznych rozpoczęto prace remontowe, po których uruchomiono w nim hotel. Jak wyglądał zamek? Składał się z domu mieszkalnego i prostokątnego dziedzińca otoczonego murem, za którym znajdowała się fosa. Z oryginalnych murów zachowało się niewiele, choć trzeba przyznać, że został wspaniale odrestaurowany. Z dawnego założenia zobaczyć możemy XIV-wieczny dom główny z przyporami i renesansowymi szczytami. W miejscu zniszczonego dawnego podzamcza postawiono nowe, stylizowane budynki. Pomimo, że w zamku znajduje się hotel, można go obejść dookoła i sprawdzić, jak wyglądały dawne, mniej znaczące zamki zakonu krzyżackiego. Przyjrzyjcie się dobrze, bo już za chwilę odwiedzimy inny zamek, w którym brutalnie zamordowano prokuratora krzyżackiego. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenosimy się do oddalonego od Giżycka o około 30 minut jazdy samochodem Kętrzyna, by pokazać Wam kolejny zamek prokuratora krzyżackiego. Bracia zakonni podbili te tereny w połowie XII wieku i zbudowali niewielką drewnianą strażnicę pełniącą funkcje administracyjno-obronne. Po najazdach litewskich zapadła decyzja o budowie murowanego zamku, który ukończono pod koniec XIV wieku.
Pomimo swego granicznego położenia i tego, że pełnił funkcję siedziby prokuratora, nie był zbyt mocno uzbrojony, a wyposażenie posiadał nad wyraz skromne. Po bitwie pod Grunwaldem zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, przechodząc raz w ręce Krzyżaków, a potem ponownie pod polskie panowanie. Jedna z takich zmian zakończyła się utopieniem prokuratora Wolfganga Zauera w miejscowym stawie. To chyba dobry moment, by wyjaśnić wam, kim był prokurator w zakonie krzyżackim. Prokurator Krzyżacki był urzędnikiem i dowódcą wojskowym zarządzającym stosunkowo niewielkim obszarem wchodzącym w skład komturii. W okresie panowania Krzyżackiego w Kętrzynie funkcję tę pełniło około 40 braci zakonnych, z czego dwóch, Michał Kuchmeister i Paweł von Rasdorf, objęło później urząd wielkiego mistrza. Znakiem prokuratorii kętrzyńskiej była ośmiopłatkowa róża nawiązująca do herbu Dietricha von Altenburga, założyciela drewnianej strażnicy. Po sekularyzacji zakonu zamek stał się siedzibą starostów grodowych. Nie był jednak zbyt komfortowy nawet jak na ówczesne standardy, dlatego niedługo później przekazano go miastu z przeznaczeniem na biura i mieszkania urzędnicze. Zamek zniszczono podczas walk w styczniu 1945 roku. Odbudowano go w latach 60. w stylu średniowiecznego gotyku oraz ulokowano w nim siedzibę muzeum i miejskie instytucje kultury. Dziś znajduje się w nim Muzeum Wojciecha Kętrzyńskiego gromadzące eksponaty związane z przeszłością miasta i regionu. Odwiedzając muzeum, warto zwrócić uwagę na kolekcję rzeźb z XV-XVI wieku, dawne kielichy liturgiczne i spirytualia oraz fragmenty skarbu ukrytego w 1626 roku w pobliżu murów miejskich, czy zbiór monet i banknotów zastępczych z lat 20. XX wieku. A już za chwilę poszukamy wspólnie Świętego Grala, który na Warmii ukrył ponoć książę litewski Świdrygiełło. Jak wiecie, zamki od wieków skrywają niesamowite historie, ale mało który może pochwalić się legendą o Świętym Gralu. A jednak właśnie taki sekret kryje zamek w Bezławkach. To miejsce pełne zagadek, które od lat przyciąga poszukiwaczy skarbów i miłośników tajemnic. Jakie sekrety skrywa ta krzyżacka warownia? Przekonajmy się. Zamek Krzyżacki w Bezławkach wzniesiono na surowym kamieniu na samotnym wzgórzu dominującym nad okolicznym terenem w 1371 roku jako strażnicę i bazę wypadową do chrystianizacji Litwy. Podlegał on prokuratorom kętrzyńskim i zabezpieczał od strony wschodu nowo kolonizowane tereny. Zamek przez 2 lata był siedzibą księcia Świdrygiełły, brata króla Władysława Jagiełły. Książę wszedł w sojusz z Krzyżakami i przy ich pomocy chciał pozbawić brata władzy na Litwie. To właśnie z tą postacią związana jest opowieść o Świętym Gralu, o której więcej powiemy wam już za chwilę. Po wojnie polsko-krzyżackiej zamek stracił znaczenie militarne, dlatego w 1513 roku postanowiono zamienić go na kościół. Niedługo później trafił w ręce protestantów, którzy przebudowali go na własne potrzeby. Świątynia służyła ewangelikom do lat 70. XX wieku, kiedy to zmarł ostatni z protestantów. Przez parę lat stał pusty i jak się można domyślić, wykorzystali to szabrownicy, którzy wynieśli stąd wszystko, co można było sprzedać, powycinali nawet obrazy z ambony.
Według niepotwierdzonych opowieści to właśnie na zamku w Bezławkach przechowywany był Święty Graal. W jaki sposób się tu znalazł? Odnaleziony przez rycerzy króla Artura na przełomie V i VI wieku, trafił w wielkiej tajemnicy do Anglii. Tamtejsi władcy przekazywali go sobie z pokolenia na pokolenie, aż do śmierci króla Haralda. Jego synowie w obawie przed prześladowaniami ze strony nowego władcy Wilhelma Zdobywcy opuścili kraj i udali się do Bizancjum. Po drodze 2 z nich osiadło na Litwie i jak wieść gminna niesie, starszy miał zostać przodkiem Giedymina, dziadkiem Władysława Jagiełły i księcia Świdrygiełły. To właśnie Świdrygiełło, nie do końca wiadomo czy świadom wartości skarbu, przywiózł go ze sobą do Bezławek wraz z innym inwentarzem. Potwierdzają to kronikarze piszący o 2 kielichach nazywanych greckim i angielskim. Kiedy latem 1520 roku oddziały tatarskie plądrowały okolice, skarb został zamurowany w jednej ze ścian. Od tego czasu ślad po Świętym Graalu zaginął. Kto wie, może dalej znajduje się gdzieś w Bezławkach. Zamek, a właściwie już wówczas kościół ewangelicki, trafił w ręce katolików w latach 80. XX wieku. Los, jaki go spotkał, sprawił, że nie ma tu zabytków. Dziś jest to pustawa hala ze skromnym ołtarzem, ławkami po środku i wystawami po bokach. Jeśli chcecie go obejrzeć, trzeba skontaktować się z opiekunem pod numerem telefonu dostępnym na tablicy informacyjnej. A warto to zrobić choćby po to, by wejść po drewnianych schodach na dach kościoła i na własne oczy zobaczyć zabytkową więźbę dachową. Warto go także obejrzeć z zewnątrz oraz odwiedzić znajdujący się przy nim niezwykle klimatyczny stary cmentarz. Dawne niemieckie napisy strawił już czas, ale jest też kilka odnowionych nagrobków. Podczas badań archeologicznych odkryto pozostałości krypty z XVII wieku, a w niej pojedyncze znaleziska z czasów krzyżackich. Zbadano i zabezpieczono także około 200 szkieletów ludzkich. W okolicach odkryto także stare cmentarzysko pochodzące prawdopodobnie z okresu lokowania wsi. Chowano na nim już w obrządku nowej dla nich religii chrześcijańskiej, ale z elementami tradycyjnymi dla pogańskich plemion wywodzących się od pruskiego plemienia Bartów. Jeden z odkrytych grobów rodzinnych możemy dziś obejrzeć wewnątrz kościoła zamku w Bezławkach. A już za chwilę opowiemy wam o jednej z najmniejszych i najmłodszych warowni zakonu krzyżackiego. Jej historia z pewnością was zaskoczy. Zamek w Olsztynku należy do najmłodszych i najmniejszych warowni krzyżackich powstałych w czasach największej prosperity zakonu. Krzyżacy często budowali swoje zamki, wykorzystując istniejące już wcześniej grody plemion pruskich. Tak też było i w Olsztynku, gdzie warownie zbudowano około połowy XIV wieku na niewielkim pagórku w północno-zachodnim skraju osady. W odróżnieniu od innych zamków krzyżackich nie był to klasztor ani siedziba komtura. Miał on stanowić siedzibę burgrabiego i komornika zakonnego, odpowiedzialnego za ściąganie podatków i kontrolę szlaku handlowego. Stał się też ważnym miejscem koncentracji wojsk przed rejzami na Kujawy i Mazowsze. Mieszkańcy zamku wiedli spokojne życie aż do lata 1410 roku, kiedy to zaledwie 2 dni po bitwie pod Grunwaldem pod bramami warowni stanęły siły polsko-litewskie. Mocno przestraszona załoga dobrowolnie otworzyła bramy, zanim wojska Jagiełły i Witolda zdążyły zająć pozycję do ataku. Zamek wrócił w ręce zakonu po pokoju toruńskim. Przez kolejny wiek jeszcze kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk i obsadzany był naprzemiennie polską i krzyżacką załogą. Po hołdzie pruskim i sekularyzacji zakonu krzyżackiego Olsztynek przeszedł pod panowanie Prus książęcych.
a w zamku zamieszkał starosta. Z biegiem lat warownia zmieniała swoje przeznaczenie, była siedzibą urzędów, a później od XIX wieku stała się szkołą. Wojenne zniszczenia nie oszczędziły budowli, ale w latach 60. odbudowano ją i ponownie przekazano na cele edukacyjne. Dziś z oryginalnej twierdzy przetrwały tylko piwnice i fragmenty elewacji północnego skrzydła. Choć wciąż można ją podziwiać, to jednak w wakacje i weekendy zwiedzanie bywa utrudnione ze względu na funkcjonującą tam szkołę. A już za chwilę przeniesiemy się do jednego z najsłynniejszych zamków krzyżackich. Gotowi na kolejną fascynującą historię? Krzyżacka warownia w Szczytnie znana jest chyba wszystkim niemal na równi z zamkiem w Malborku, a to za sprawą powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza i Komtura Zygfryda Delewe. O ile w okrutność rządów, liczne spiski i knowania rycerzy zakonnych nie ma podstaw by wątpić, to jaką w tym wszystkim rolę odegrał zamek w Szczytnie? Czy główna z postaci spisku mającego na celu porwanie Danusi Jurandówny istniała naprawdę? I czy słynny Jurand ze Spychowa był męczony na zamku w Szczytnie? Już za chwilę postaramy wam się wyjaśnić, ile prawdy jest w powieści Henryka Sienkiewicza. Budowę zamku w Szczytnie Krzyżacy rozpoczęli pod koniec XIV wieku po spaleniu drewnianego grodu przez Litwinów. Wbrew temu, co pisze Sienkiewicz, zamek nigdy nie był siedzibą komtura, a jedynie prokuratora odpowiedzialnego za sprawy administracyjno-skarbowe. To skąd u Sienkiewicza wzięła się komturia? Otóż bazował on w dużej mierze na zapiskach Jana Długosza, który wśród zdobytych pod Grunwaldem chorągwi krzyżackich wymienia komturię i miasto Szczytno. Jednak jak to u kronikarza bywało, pomylił się i oglądany na Wawelu sztandar prokuratorii szczytnieńskiej opisał jako komturski. Na usprawiedliwienie Sienkiewicza, który odwiedził Szczytno pisząc powieść, można przyjąć, że oglądane przez niego pozostałości zamku do złudzenia przypominały siedzibę komtura w Ostródzie, a że położenie warowni w pobliżu granicy z księstwem mazowieckim idealnie pasowało mu do miejsca akcji, to wykorzystał je opisując zawiłe losy bohaterów. Skoro na zamku nie było komtura, to może chociaż w pobliskim Spychowie znajdziemy ślady grodu Juranda. Niestety musimy was rozczarować. Nie ma co szukać tam pozostałości po grodzie, bo nazwa Spychowo pojawiła się dopiero w latach 60. XX wieku, gdy mieszkańcy wsi Pupen, spolszczonej po wojnie na sielsko brzmiące Pupy, zawnioskowali o zmianę nazwy. Jak widać, pomysł mieli niezły, bo do dziś można spotkać tam turystów poszukujących śladów bohaterskiego Juranda. A co dalej z zamkiem w Szczytnie? Na mocy pokoju toruńskiego znalazł się w granicach Prus i do sekularyzacji zakonu w 1525 roku podlegał komturii Spasłęka. W XVI stuleciu zamek stał się siedzibą starostów pruskich, a następnie ze względu na bliskość puszczy zaczął pełnić rolę rezydencji myśliwskiej. Po wojnach szwedzkich zamek podupadł i został opuszczony. Ruiny pogłębiły władze miejskie, zezwalając mieszkańcom Szczytna na pozyskiwanie cegieł pod budowę domów. W 2021 roku po rewitalizacji udostępniono ruiny dla turystów. W
trakcie prac zabezpieczono mury, wydobyto kilka ciekawych elementów architektonicznych oraz odkryto fragmenty średniowiecznych przejść pomiędzy pomieszczeniami oraz pozostałości piwniczki na amunicję. Dzięki tym pracom Szczytno zyskało ciekawą atrakcję, którą warto odwiedzić podczas pobytu na Mazurach. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to nie tylko malownicze, piękne i czyste jeziora, ale również skarbnica fascynujących historii i tajemnic. Od czasów Jadźwingów przez panowanie Prusów, Krzyżaków, aż po wpływy polskie, te ziemie były świadkami niezlicznych wydarzeń, które ukształtowały ich unikatowy charakter. Zachęcamy do odkrywania tych niezwykłych miejsc i poznawania ich historii. I już teraz zapraszamy Was na kolejne części, w których zgłębimy sekrety i opowieści związane z krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Oprócz imponujących zamków krzyżackich i biskupich, region ten kryje w sobie także tajemnicze kwatery z okresu II wojny światowej. Bądźcie z nami, by wspólnie odkrywać nieznane karty historii tego fascynującego regionu.